Witajcie kochani. Czy wiecie, że Włodzimierz Lenin był tu w Krakowie i to całkiem nie krótko? W historii nauki wielkich rewolucjonistów zostały zniekształcone. Po ich śmierci ludzie uczynili z nich niegroźne ikony. Czcząc ich imiona, stępili rewolucyjne ostrze ich nauczania. Będzie także o silnej dziewicy z brodą, czyli Wilge Fortis. Tak, dziewicy z brodą. Gdzie? Zostańcie ze mną. Dzięki za subskrypcje, polecenia, lajki. Są one niezwykle ważne, niczym nowe życie dla mnie. Trzymajcie się, lecimy! Pewnego pięknego lata przybywa do Krakowa pewien niecodzienny gość. Włodzimierz Lenin, przyszły wódz rewolucji październikowej. Lenin stojący na straży partyjnego zakonu bolszewików, którzy dokonali rozłamu z mniejszewikami. Do Rosji nie został wpuszczony, więc przybywając z Paryża pozostał w Krakowie. Na początku tutaj, przy ulicy Zwierzynieckiej 6, mieścił się hotel Wiktoria. Należał do tańszych miejsc noclegowych z liczną menażerią niewiast nieobyczajnych. Później Lenin wynajmował dwupokojowe mieszkanko przy ulicy Królowej Jadwigi. Mieszkał tam z żoną, kochanką i swoją teściową. Właśnie ta kochanka nazywana była Leninesą, Inesa Armand. Tajemnicza postać, często goniła na błonia, zwana była też błoniną. Tutaj płomienny romans rozpoczął się w Krakowie. Stworzyła później bolszewicki feminizm, była szefową Żenot-Dieło, lansowała tolerancję równouprawnienia i aborcji na życzenie dla kobiet. Inesa przebywała z partyjną misją do Lenina tu w Krakowie. Co tutaj się działo? Lenin nigdy nie nauczył się języka polskiego, z miejscowymi socjalistami rozmawiał po niemiecku, a w kontaktach ze zwykłymi ludźmi używał języka migowego. Dużo czytał, uczęszczał tutaj do Biblioteki Jagiellońskiej, chętnie zajmował się aktywnością fizyczną, spacerami, pływaniem, jazdą na łyżwach, jak również wycieczkami w Tatry. Do matki pisał tak: prawie tutaj Rosja, Żydzi przypominają rosyjskich i do rosyjskiej granicy 8 wiorst, czyli około 10 kilometrów. Bose baby w jaskrawych kieckach, zupełnie jak w Rosji. I tutaj w słynnej kawiarni u Noworola miał popijać kawkę przywódca rewolucji. W Sankt Petersburgu ukazał się pierwszy numer dziennika Prawda, legalnego narzędzia propagandowego. Stąd Kraków połączony z Sankt Petersburgiem koleją żelazną miał tą codzienną prasę. W Krakowie znajdowała się trzecia co do wielkości w Austro-Węgrzech kolonia Rosjan, uchodźców, około 12 000 emigrantów politycznych z Imperium Rosyjskiego. Przychylność austriackiej policji gwarantowały im spokój. Za chwileczkę podejdziemy do miejsca kultu liczącego sobie ponad 1000 lat. Widzimy mur cmentarny okalający kościół Najświętszego Salwatora i tam jest właśnie obraz przedstawiający ukrzyżowaną kobietę, brodatą kobietę, bez jednego buta. Historia zaczęła się w Portugalii. Wilge Fortis była wielce urodziwą córką króla Luzytanii, portugalskiego króla. Ojciec obiecał jej rękę pogańskiego księcia Sycylii. Ona jednak nie chciała tego pogańskiego króla. Skutkiem tego ojciec zamknął ją w ciemnicy. Przez noc Wilge Fortis modliła się do Boga, prosząc o oszpecenie, aby uratował ją przed pogańskim ślubem. W wyniku modlitwy wyrosła jej bujna, długa broda. Oczywiście kandydat na męża nie chciał mieć brodatej żony i zrezygnował ze związku. Rozwścieczony, bezduszny ojciec kazał swoją córkę ukrzyżować. Wilge Fortis zmarła na krzyżu. W rzeźbach i na obrazach jest przedstawiona jako przybita do krzyża, brodata postać o rysach kobiety.
Mit Wilgefortis ukazuje przekroczenie biologicznych granic pomiędzy płciami. Wątek Wilgefortis powraca w książce Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny. Wilgefortis jest patronką muzykantów i ciemiężonych kobiet. Pielgrzymi zjeżdżali do Luki w Toskanii przed oblicze Volto Santo, czyniący cuda krucyfiks. Przybył i ubogi skrzypek, nie mogąc nic ofiarować, ofiarował skrzypki, wszystko co miał. Ukrzyżowany docenił starania i w geście wdzięczności zrzucił ze stopy swój srebrny but. Stąd właśnie ukrzyżowana bez buta. Jesteście super! Dotrwaliście do końca vloga. Dzięki na tym stoku salwatorskim mówię wielkie dziękuję za subskrypcję, polecenia, udostępnienia mojego kanału. Bądźcie ciągle ze mną, śledźcie kolejne odcinki, zaglądajcie do historycznych. Życzę wam super słonecznego dnia. Do zobaczenia już w kolejnym vlogu.